Return of the Saiyans to darmowa gra MMORPG, która przenosi was do otwartego świata inspirowanego anime Dragon Ball. Wybierz swojego ulubionego bohatera i wyrusz na przygodę, gdzie zbierzesz drużynę i stworzysz potężny klan. Zdobywaj punkty PvP podczas intensywnych potyczek z innymi graczami na wyjątkowych wydarzeniach. Trenuj swoją postać, ulepszaj ekwipunek, eksploruj tajemnicze dungeony i wraz z drużyną tocz epickie walki Open PvP o dominację na Future Earth. Link do gry znajdziecie w opisie filmu. Siemka, ja jestem Adachu i dzisiaj będziecie patrzeć, jak chłop ustawia, jakie postacie mu się nie podobają w bajce. Dodatkowo chińskiej bajce. I dodatkowo jest to, powiedzmy, kontynuacja tego, co widzieliście ostatnio. I widziałem, zresztą nie tylko widziałem, odpowiedziałem też na niektóre zarzuty tyczące się mojego top 70 ulubionych postaci. Tak jak ostatnio udało mi się zmieścić w 60 minutach, tak chciałbym podtrzymać ten trend tutaj, ale na początku muszę powiedzieć o kilku panujących tutaj zasadach, ponieważ ten ranking troszeczkę się różni od tego, co widzieliście ostatnio. Te top 70 postaci, których nie lubię, najbardziej nielubionych postaci, było przeze mnie wybieranych z ciężkim sercem, ze względu na to, że chciałem, żeby ten film był jakby drugą stroną tej samej monety, czyli znów wybieram też 70 postaci, ale trudno mi było znaleźć 70 postaci, których autentycznie nie lubię. Można powiedzieć, że większość z tych postaci, które tutaj będziecie widzieć, to są takie postacie, do których raczej mam jakąś niechęć, ale to nie jest tak, że pałam do nich jakąś antypatią. Po prostu musiałem kogoś tam wrzucić, więc jak ostatnio tamten film wzbudził niejako kontrowersję, tak wydaje mi się, że ten wzbudzi jeszcze większy, ale gwoli przypomnienia, to jest ranking mojej opinii, która będzie się różnić od waszej opinii. Mało tego, jestem wręcz pewien, że duża część z was znajdzie w tej liście swoje ulubione postacie, których ja nieszczególnie lubię, więc przygotujcie się na to, kijki wyciągnijcie z pup, a ja rozpoczynam ten ranking od miejsca 70 i będę wam mówił mniej więcej w którym momencie tego rankingu przejdziemy ten próg, że faktycznie już postaci nie lubię. Na początku, tak jak mówię, są to postacie, do których raczej nie pałam zbytnią sympatią, ale to nie jest tak, że jestem ich przeciwnikiem. Kogoś musiałem tam umieścić, ok? Oczywiście zaczynamy od miejsca jakby 70, więc miejsce 70 jakby lubię najbardziej, a najgorsza postać będzie na miejscu pierwszym, także idziemy w tym kierunku, dobra? Na miejscu pierwszym będzie najbardziej przeze mnie nielubiana postać, ale zaczynamy od postaci, która wygrywa ten ranking, którą lubię najbardziej. Fani Broly'ego z Dragon Balla Z, łączmy się. A, jeszcze jedna zasada, bo ostatnio Broly znalazł się w moim rankingu ulubionych postaci, ale tak jak mówię, zasady panują troszeczkę inne. Wkradła się w nasze progi niekonsekwencja, wkradła się, można powiedzieć, nawet hipokryzja. O nie! Kto ogląda moje filmy od przynajmniej kilku lat, ten wie, że takie postacie jak Babidi, Pan z Dragon Balla GT i Broly z Dragon Balla Z musiały się w tym rankingu znaleźć. No ale widzieliście ostatnio, że była Pan z Dragon Ball Super Hero i był Broly z Dragon Balla Super, więc jak to? To oceniamy całą postać, czy oceniamy tylko serię? No właśnie na tym polega ta różnica w zasadach. Gdybym zrobił ranking najmniej ulubionych postaci i nie znalazłoby się tam Pan z GT, to czułbym się źle z tym i nie mógłbym zasnąć, więc musiałem tutaj troszeczkę wyodrębnić, ale nie robiłem tego w wielu przypadkach, po prostu to są takie dzikie karty, które zasługują na miejsce w tym rankingu. Broly z Dragon Balla Z, co o nim sądzę, to już mówiłem wielokrotnie w rankingach postaci skinówek, czy postaci Saiyan, czy postaci, które są ogólnie uznawane za niekanoniczne. Jest to postać, której nie lubiłem bardziej jeszcze z 4-5 lat temu, ale potem troszeczkę, nie powiem, że do niego dojrzałem, bo to nie jest kwestia dojrzewania. To jest kwestia tego, że trochę się obyłem z tym. Może nie tyle, co zrozumiałem, bo nadal uważam, że jego przeszłość jest słaba. Najlepszym wyznacznikiem dla mnie tego, że ta postać mi kompletnie nie pociąga za te dobre sznurki, jest ostatnia celebracja duża w Dokanie w sierpniu, kiedy była celebracja cała związana z tą trylogią starą filmów z Broly'ego. Z Brolym, z Dragon Balla Z, czyli Broly 2 i Bio Broly, także nie wywołała ta celebracja we mnie żadnych pozytywnych emocji. Broly naprawdę mi zwisa i powiewa, jeśli miałbym powiedzieć, czy go lubię, czy nie, no to odpowiedzcie sobie sami. Znalazł się w tym rankingu, także nie mówię, że nie ma zalet, ok? Nie mówię, że nie ma zalet. Tutaj większość tych postaci będzie miała jakieś zalety. Jestem w stanie wymienić jakieś zalety, ale tak jak mówię, kogoś musiałem w tym rankingu umieścić. Dodorian. Gość mnie denerwował, ma olbrzydliwy design, autentycznie jedna z niewielu postaci, przy których czuję obrzydzenie, patrząc na jej wygląd, mimo tego, że nie powinno się oceniać książki po okładce.
Dodoria raczej nie miał jakiejś dużej, pozytywnej roli w historii. Był takim henchmanem, jak to się mówi, podwładnym Frizy, który wykonywał jego rozkazy i byłbym naprawdę zdziwiony, gdyby ktoś kibicował mu, oglądając sagę Namek. Ja rozumiem, że można mieć swój gust i lubić postać bez powodu. Jestem tego dobrym przykładem, jeśli obejrzycie ranking top 70 ulubionych postaci, to tam było takich pełno, które lubiłem bez powodu albo ze względu na jakiś jeden żart, ale Dodoria po prostu dotykał mnie w złe miejsca, także jakkolwiek by to nie brzmiało. To będzie zaskoczenie. Dr. Giro. Powiem tak, jest to ważna postać, ale ja nie kupuję jego jako antagonisty. Nie ekscytuje mnie w ogóle myśl na to, że to jest ocalały naukowiec czerwonej wstęgi, który przerobił siebie na androida, stworzył inne androidy i tak dalej. Może ze względu na to, jak żałośnie wyglądała jego rola w Dragon Ballu Z, bo rzecz jasna pojawił się razem z 19, potem tak naprawdę uciekł, kiedy 19 został zniszczony. Można byłoby powiedzieć, że to logiczne wyjście, ale nie ze względu na logiczne wyjścia postacie zyskują w większości przypadków sympatię, tylko ze względu na to, że pokazują cojones. A Dr. Giro uciekł, a potem jak obudził androidy, to dał się nabrać i został przez nie zabity. I taka była jego historia. Średnio go lubię. Tak po prostu. Taki paskudny typ, bym powiedział. Także cóż. Elder Kaioshin to jest jedna z wielu postaci, które są pozytywnymi postaciami, można powiedzieć, no nie tyle co protagonistami, ale jakimiś postaciami pomocniczymi, albo nawet protagonistami. Można by powiedzieć, że nawet protagonistami. No pan z GT jest protagonistką GT. Elder Kaioshin to jest dla mnie, nie powiem, że bezużyteczna postać, bo troszeczkę lora dodaje, ale poza tym, że odblokował potencjał Gohana i to w dość taki karykaturalny sposób, to od tej pory jest gościem, który tylko marudzi, stoi gdzieś z boku i mógłby już pójść na emeryturę. To jest taki profesor, który już mógłby iść na emeryturę, ale nadal się całkiem dobrze czuje, więc mimo tego, że już jego lata dawno minęły, to dalej siedzi na tej uczelni i tam mówi, co myśli. Chociaż może to nie jest dobre porównanie, bo profesorzy często pomagają swoją wiedzą i doświadczeniem, a mam wrażenie, że Elder Kaioshin to jedyne co robi, to mówi o rzeczach, o których jest już za późno, żeby powiedzieć. I to nie jest kwestia tego, że mam wypaczony obraz przez fan mangi. Tak było też w przypadku Birusa chociażby. No nie, został zapieczętowany przez Birusa i nie powiedział o Birusie, dopóki Birusa nie zobaczyliśmy. Ja wiem, że to jest kwestia rzeczywistego świata. Birus nie powstał tak naprawdę w tamtym momencie, ale odbiło się to na postaci. Turles, być może to jest kwestia klątwy Turlesa w Dokanie, być może to jest kwestia tego, że film z Turlesem był dość mało porywający. Sam fakt, że jakiś Saiyanin przeżył, to nie jest nic złego, ale że wygląda on tak samo jak Goku, że cały czas gryzł tego owoca, że jego ekipa to była banda jakichś o kant dupę rozbić rzezimieszków i że tak naprawdę nic nie pokazał w tym filmie, oprócz jedzenia owoca. Średnio mi się to podoba. Ten koncept Saiyanina, który przeżywa, tak jak mówię, jest ok, ale został on według mnie źle ugryziony, plus klątwa Turlesa to jest coś, o czym nie mogę zapomnieć, mimo tego, że może nie powinienem był tego brać pod uwagę, ale no, wziąłem. Troszeczkę boję się przejść do następnego miejsca, ale no muszę to zrobić, także jestem zmęczony udawaniem, że Bojack nie jest słabą postacią. Naprawdę, brałem pod uwagę tutaj wiele innych postaci i myślałem o tym, czy mam brać do tego rankingu Bojacka? Chętnie bym go wziął, ale myślę, że mnie zjecie, jak go wezmę. Bojack jest dla mnie taką bardzo płytką postacią, po prostu. Jest bogaty pod kątem designu, to nie jest kwestia tego, chociaż można się różnie zapatrywać na tę rudą plerezę. Różnie się ona może kojarzyć, albo różne może ona wywoływać emocje, ale powiedzmy, że jeśli chodzi o złożoność designu, to tutaj się tego nie czepiam, ale średnio mnie intrygują takie postacie, które są po prostu złe dla bycia złym. Bojack i jego gang to byli po prostu kosmiczni piraci, którzy byli silni, bili się i to tyle, nie? Jakby Bojack jest dla mnie postacią, która w ogóle nie przesuwa wskaźnika moich emocji. Jakbyście powiedzieli, że na przykład na 10. rocznicy w Dokanie będzie legendarny Bojack, zjadłbym bułkę na śniadanie, popiłbym wodą i oddychałbym powietrzem, a wieczorem poszedłbym spać. To byłaby moja reakcja. Tak jak mówię, to nie są postacie, których bym powiedział, że nie lubię, ale w ogóle mnie one nie jarają. No nie? Dół rankingu musiał być obsadzony takimi postaciami. Lekka irytacja rodzi się w przypadku Kibito Shina, ze względu może trochę na jego głupkowatość, czego nie do końca rozumiem, bo to jest połączenie Kibito i Shina. Kibito jest dość mądrą postacią, Shin był takim niedoświadczonym Kaioshinem, mimo tego, że tak naprawdę żyje przynajmniej 5 milionów lat.
Ale okej. Umówmy się, że nie widział jeszcze zbyt wielu rzeczy. Kibito Shin dla mnie to był zbędny dodatek do historii. Cieszę się, że się rozcalili. Nie podoba mi się jego design. Shin jako pojedyncza postać pod kątem designu podobał mi się znacznie bardziej. Kibito nie byłem aż tak dużym fanem zawsze, więc może połączenie w miarę lubianej przeze mnie postaci z taką średnią, tak, bo Kibito był na początku dość niemiły dla Gohana, potem oczywiście się zmienił, ale fakt, że oni się połączyli i straciłem tę całkiem okej postać, jaką był Shin, to trochę mnie poirytowało, także cóż, zły wybór moim zdaniem, chociaż rozumiem, że w pewnym sensie była to opcja gagowa, jak udawał, że może, znaczy w sensie, że czuł się silny, że może będzie mógł walczyć z Bu. Super 17. Pod kątem designu powiem wam, że nie mam wiele do zarzucenia, mimo tego, że tutaj jest taki brzydki obrazek, ale Super 17 pod kątem wyglądu całkiem okej się prezentuje. To nie jest tak, że oceniam tutaj sagę Super 17, która moim zdaniem była zła w Dragon Ballu GT, ale sam koncept tej postaci naprawdę mnie drażni. Jakby, kurwa, mamy jednego androida 17, potem Dr. Mew tworzy androida 17, który tak naprawdę jest Hellfighterem i wygląda jak Android 17 i oni z niewiadomych powodów się łączą. I dwóch takich samych gości daje super androida, który wygląda jakby przez rok brał jakiegoś teścia. No, średnio mi się podoba ten koncept, nie jestem fanem tej postaci, ale muszę oddać tutaj, że pod kątem samego designu, nie patrząc na jego genezę, wygląda to całkiem estetycznie. Złowieszczo bym nawet powiedział, złowieszczo. Numer 69, no w zasadzie warstwa u mnie w programie to jest 69, 62, Thouser. Podwładny Coolera, nigdy nie byłem jego szczególnym fanem, generalnie nawet miałem wrzucić do tego rankingu Nice'a, ale powiem wam tak, znowu korzystałem z tej listy ponad 900 postaci, przejrzałem ją kilkukrotnie, żeby się upewnić, że o nikim nie zapomniałem i były postacie, które może wywoływały we mnie jakieś takie znudzenie, na przykład jak Nice czy Thouser, ale nie pamiętałem o nich aż tak bardzo, czyli jacyś rzezimieszkowie, jacyś bandyci, którzy robili napad na bank. Wiadomo, że takich postaci się nie lubi, prawda? Mogą tam rozbawić w niektórych, ale w moim przypadku raczej towarzyszy temu znudzenie. Starałem się nie brać pod uwagę aż tak wielu postaci jakichś trzecioplanowych, takie postacie będą. No w przypadku Thousera raczej to jest takie znudzenie, delikatna irytacja, chęć, żeby już on zniknął z ekranu, absolutnie żadna sympatia, także na tym się tutaj bazowałem. W przypadku miejsca 61, czyli Androida 13, jest to coś, co nie powiedziałbym, że było znudzeniem, tylko raczej kwestia estetyki. Android 13 jeszcze w czapeczce wyglądał całkiem ok. Ta geneza tych androidów, że no, były jakieś poprzednie, to jest naturalne, skoro mamy numery 16 i tak dalej, to wiadomo, że były jakieś poprzednie. Zresztą znamy 8, ale nie podoba mi się to, jak Android 13 pochłonął 14 i 15, nie podoba mi się to, jak wyglądał, nie podoba mi się to, że to nastąpiło tak po prostu. Dla mnie to zakrawało o jakiś plot armor, bo to nie była jakaś forma absorpcji, pochłaniania, czy nawet, wiecie, przyłączenia części, połączyliby się rękoma i się by wchłonęli w jakiś dziwny sposób, tylko te części zostały wchłonięte przez Androida 13 i on się nagle stał jakimś bezmózgim potworem, który był niebieski i rude miał włosy. No, ta fryzura na rudego Super Saiyanina i ta niebieska skóra, no kompletnie ze mną nie współgrają. Średnio mi się na to patrzy i mimo tego, że oceniam tutaj całą postać Androida 13, to ta wersja jego po fuzji tutaj trochę właśnie wypacza ten obraz. Przechodzimy do kolejnej dziesiątki, zaczynamy ją postacią z mangi Dragon Ball Super, a mianowicie Shimoreka. Dużo z was pewnie nie kojarzy tej postaci, ale to był taki podwładny Moro, razem z 7-3 i Saganbo latali sobie po kosmosie. Mały irytujący gnojek, troszeczkę przypominał takiego jeżozwierza, trochę mi przypomina teraz z perspektywy czasu patrząc Gasa. Średni charakter, niezapamiętywalne moce, był takim dodatkiem, który tak naprawdę miał chyba tylko funkcję wypełniania tła, mam wrażenie. Mimo tego, że miał pewną rolę dla historii, to jakoś tak zapamiętałem go jako irytującego gościa. Miejsce 59. Zeno. Trochę mnie serce boli, że muszę tę postać tutaj wrzucić, bo to nie jest tak, że mam z nim tylko złe wspomnienia. Drażni mnie po prostu fakt jego istnienia jako małego dziecka, które wygląda tak jak wygląda, ma bardzo nieskomplikowany i można powiedzieć nawet leniwy, głupi design, ta jego głowa, ten jego melon dwukolorowy, który udaje głowę, te uszy, najbardziej generyczne uszy, jeśli chodzi o Dragon Balla, to jest coś, co trochę kontrastuje za bardzo z tym, jaką on rolę pełni.
Wiecie, mamy Kaioshinów, mamy bogów zniszczenia, którzy designami są bardzo różnorodni. Wiadomo, że to wynika z roli i z genezy tych stanowisk, ale chociażby aniołowie wyglądają ciekawiej. Podczas kiedy Zeno to jest taki, no sami widzicie, no nie muszę wam mówić, więc raczej stąd wynika jego obecność tutaj w tym rankingu. Mam wrażenie, że Zeno z mangi jest bardziej do przełknięcia, chociaż to nie zmienia faktu, że to nadal jest dziecko, które rozumiem, że jest gagiem, że postać, która jest najwyżej, jest tak skonstruowana, jest to częsty motyw w mangach albo w ogóle w twórczości Toriyamy. Ostatnio przecież w Dragon Ball Daima się okazuje, że Król Królestwa Demonów to jest mały pilafo-podobny stworek, także cóż, nie do końca mi to siada, przynajmniej nie za każdym razem. Musimy trochę przyspieszyć tempo ze względu na to, że nie chcę, tak jak mówię, żeby ten film trwał zbyt długo. Cell Max, postać, której chyba nie muszę wam przedstawiać, jeśli jesteście na bieżąco z Dragon Ballem, jakie są jego wady. Wydaje mi się, że odtwórczy design, można byłoby powiedzieć, że nawet głupi. Nie podoba mi się to, że nawiązuje wyglądem do Cella w drugiej formie. Jego geneza, czy jest naciągana w sumie? Niby mamy notatki doktora Giro, niby Hedo miał możliwość i środki do tego, żeby stworzyć coś podobnego. Z jednej strony można powiedzieć, że to, że wyglądał tak głupio i to być może nawet, że nawiązywał do drugiej nieperfekcyjnej, a w zasadzie wpółperfekcyjnej formy, to też jest kwestia tego, że był on niedokończony. Być może gdyby był dokończony, to przypominałby perfekcyjnego Cella. Ale w gruncie rzeczy jest to po prostu skok na nostalgię. Siłą Cella oryginalnego moim zdaniem było to, że transformował się, zmieniał się z biegiem czasu i miał komórki wojowników Z. Tutaj nie było ani tego, ani tego. Przynajmniej powiedziałem wam o siłach Cella w moim odczuciu, no nie? Był to taki stwór biologiczny, który było widać, że ewoluuje na naszych oczach, plus zaskakiwał tym, że korzystał z technik naszych bohaterów. A jeśli Cell Max nawiązywał do Cella oryginalnego, to mógłby chociaż mieć jakieś techniki naszych bohaterów. Aralka. Nie kupuję tego w ogóle, w sensie nie mówię tutaj o Aralce z Doktora Slumpa, tylko o dodatkowej Aralce z Dragon Balla, bo są to postacie z Dragon Balla. Aralka była i w klasycznym Dragon Ballu, kiedy mieliśmy sagę z Generałem Niebieskim i potem pojawiła się w filerze w Dragon Ballu Super. Nie jest to postać, którą kupuję, ten humor jest dla mnie, nie powiem, że zbyt infantylny, bo wytkniecie mi inne przykłady, kiedy bawiły mnie jakieś żarty infantylne. Oczywiście każdy ma inne poczucie humoru, ale Aralka moim zdaniem to jest zbędny dodatek do Dragon Balla. Nie podobało mi się to i męczyło mnie to, jak ją widziałem na ekranie. Było to dla mnie po prostu trochę na siłę łączenia uniwersów. Kakunsa, czyli jedna z 3 dziewczyn miłości. Co tu dużo mówić, kto oglądał Turniej Mocy z tygodnia na tydzień, temu nie będę musiał tłumaczyć, dlaczego Sankaku, a w zasadzie Kakunsa, bo Sankaku to była ta przed transformacją. Rosie i Ribrianne znajdą się w tym rankingu, aczkolwiek biorąc pod uwagę wszystkie te 3 dziewczyny, ta wyglądała najciekawiej, miała najciekawsze techniki, te pazury, jak walczyła z Androidem 17, to było 19. Tego nie było na Turnieju Mocy. Te techniki były nawet nie tyle co najbardziej do zdzierżenia, bo mimo tego, że to była wojowniczka miłości, to wiecie, nie wpychała nam tej miłości do gardła, ale była częścią tego kolektywu, który kurwał mnie z tygodnia na tydzień, także to miejsce w tym rankingu jest zasłużone. Będąc jeszcze w temacie Turnieju Mocy, być może trochę nisko, ale powiem wam, że ta postać przestała mnie tak irytować z biegiem czasu. Mówię o Kale. Pamiętam, że jak robiłem ranking irytujących postaci, to Kale tam była bardzo wysoko i usprawiedliwiałem swoją ocenę tym, że denerwowała mnie cały czas swoim Onesan, przepraszam siostro, że jestem taka głupia, czy mam sobie iść? Tak to wyglądało, ale być może były to świeże wspomnienia po Turnieju Mocy, bo ten film nagrywałem z 4 lata temu, więc Turniej Mocy miał jeszcze z 3 powiedzmy lata, 4 lata, teraz od po Turnieju Mocy minęło sporo lat, minęło 7 albo 8 lat. Czas uleczył rany, tak bym powiedział. Mimo wszystko te same wady, które były wtedy obecne, które wymieniałem, są teraz obecne, tylko nie są w aż tak dużym natężeniu i następna postać być może was zaszokuje. 54. miejsce w tym rankingu zajmuje Pan z GT. Dlaczego może was to zaszokować? Podejrzewam, że dużo osób z was spodziewało się tej postaci w pierwszej dziesiątce. Ale jeśli chodzi o Pan z GT, mam tutaj podobne usprawiedliwienie co w przypadku Kale. Kiedy oglądałem GT za pierwszym razem, ta postać mnie irytowała. Ze względu na to, że po pierwsze nie chciałem, żeby ona w ogóle leciała, to Goten miał tam lecieć z tego co pamiętam, ona się wkradła na statek. Po drugie była takim rozwydrzonym bachorem, która była niemiła dla Jiru i była niemiła dla praktycznie wszystkich dookoła. Średnio cokolwiek robiła, nawet można byłoby powiedzieć, że była definicją 5. koła uwozu. Aczkolwiek, kiedy obejrzałem GT drugi raz i trochę spodziewałem się tego, a w zasadzie wiedziałem po prostu co zobaczę i podszedłem do tej serii z innym nastawieniem, to Pan z GT nawet nie tyle, co zaczęła mnie irytować mniej, co zacząłem widzieć jej plusy.
Nie będę o nich mówił, bo to nie jest ranking komplementowania. No, mogę powiedzieć, że jak na to, jaką była młodą dziewczynką, to wykazywała się czasem odwagą i że była takim dziarskim dodatkiem do tej historii, mimo tego, że nawet Trunks 30-letni czy 30-paroletni czasem mu brakowało jaj. Tak czy siak, pan z GT zajmuje dość niskie miejsce w tym rankingu, ale to oznacza, że ją po prostu z czasem zacząłem bardziej lubić. Czego nie powiem o Camberze. Postać, co do której nie mam ani krzty sympatii. Moim zdaniem jest to średni dodatek do Super Dragon Ball Heroes. Oczywiście nie czytałem mangi, także może tutaj ktoś, kto czytał mangę, zacznie mnie pluć, bo Camber w tamtej historii jest ciekawszy. Nie wiem, oglądałem tylko serię promocyjną i był to dla mnie Broly, gdyby zabrać Broly'emu wszystkie jego unikatowe cechy, takie pozytywne, no nie? To jest Broly bez pozytywów. Czyli Camber, zły Saiyanin, bardzo silny. Wow! Ale super, kurwa, Camber, po prostu lecimy. To jest esencja klasycznego, bo w zasadzie nawet nie klasycznego, tylko Dragon Balla Z. Jak ten mem z hiszpańsko- albo portugalskojęzycznej grupy Dragon Balla, społeczeństwa Dragon Balla, kiedy Tablos bodajże, czyli autor tego obrazka pierwotnego z Super Saiyaninem 5, mówił, że Toriyama nie powinien był wybierać Toyotaro na swojego następcę, bo Toyotaro Dragon Ballu Super nie umie rysować i brakuje mu tej esencji, prawda? Tej krwi, tego braku cenzury. Camber to jest kwintesencja po prostu tej esencji. W złym tego słowa znaczeniu. Cell Junior. Nie kupiłem tego, że Cell był w stanie stworzyć swoje klony zrobić ich 7 i ponoć one były tak silne jak Cell. No, proszę was, wiecie co? Na pewno o tym wspominałem w Koku, że może to była kwestia tego, że to były takie szklane armaty, czyli faktycznie były tak silne jak Cell, ale były mniej wytrzymałe, no bo Gohan w SSJ2 praktycznie niszczył je jednym ciosem, mimo tego, że miały ponoć poziom Cella, a Cella nie był w stanie zniszczyć jednym ciosem, więc no tutaj była raczej kwestia wytrzymałości. Biorąc pod uwagę tę podróż Cella w zdobywaniu mocy, ja nie kupuję tego, że one były tak silne jak Cell. Po prostu dla mnie to był taki zabieg fabularny, tylko żeby ta grupa, która stała na skale, nic nie robiła, tylko zaciskała pięści i robiła miała coś do roboty przez chwilę, no nie? Frost! Tania podróbka Freezy, to jest taki Freeza dosłownie z AliExpress, no nie? Sam fakt, że między 6 a 7 wszechświatem są podobieństwa, są bliźniacze, można nawet powiedzieć postacie, miały być to raczej rasy, ale powiedzmy, że są też postacie, to mnie absolutnie nie kłuje, ale Frost jest takim Freezą, który chce być fajny, ale nie jest, no nie? Tyle mam do powiedzenia na jego temat. Też ze względu troszeczkę na to, że musimy lecieć z czasem. A jak przeczytać imię tej postaci? Eire? Eire? Chodzi o tego gościa, to jest Kaioshin trzeciego świata. Pamiętacie tego Kaioshina, który cały czas poprawiał okulary i był taki dźwięk, jakby, nie wiem, przeładowywał magazynek w Glocku? Przecież jak ja nawet nie założyłem dzisiaj okularów, ale jak on poprawiał okulary, czy słyszycie jakiś dźwięk? Nie ma, to nie ma dźwięku. A on co chwilę poprawiał te okulary i ten gest był tak irytujący. Plus wydawał się być takim, jakby to powiedzieć, żeby nikogo nie obrazić. Są takie osoby w świecie realnym, które rzucają sucharem za sucharem. Miałem takiego kolegę w klasie w liceum, który był bardzo inteligentnym chłopakiem, był bardzo dobry z matematyki, ale to było uosobienie cringe'u. Wszystko co mówił, wszystko co robił, wszystkie jego próby zażartowania, to... Ja się śmieję myśląc o tym. O, no być może macie taką osobę. I ten gość, ten Eire, może nie był na takim poziomie, ale przypominał mi trochę o tamtym koledze, także średnio gościa lubię. Majin Zotto, postać, która jest oczywiście niekanoniczna. Toriyama ją kiedyś dawno temu zaprojektował, potem Toyotaro ją narysował w swoim cyklu rysunków Toyotaro rysuje i jest ona też antagonistą w Super Dragon Ball Heroes. Mi kojarzy się ona z upadkiem tej serii, mimo tego, że ona nigdy jakoś wysoko nie leciała, chociaż 13 odcinek był świetny. Potem ta seria po prostu jak zaczęło się to CGI, to był śmiech przez łzy. Majin Zotto mam wrażenie jest uosobieniem tego i nie do końca rozumiem tę postać, więc może ta niska ocena też wynika z tego, ale dla mnie to jest taki villain zrobiony totalnie na siłę, który nie ma ani krzty oryginalności. Ja wiem, że on potrafi tam się zmieniać w różne formy, ale to... Sorry, to nie dla mnie. Przechodzimy teraz do Androidów. Android 19 i nie będę wam mówił, który będzie następny, ale zdradziłem wam, że następny będzie Android
Android 19 pod kątem designu dla mnie to jest w ogóle totalnie niezrozumiałe, że to miałby być jakiś główny przeciwnik sagi. Ja wiem, że to nie był główny przeciwnik sagi, ale historia z Androidem 19 i 20 wyglądała tak, że ówczesny edytor Toriyamy powiedział, że Toriyama narysował coś lepszego, bo teraz mamy dziadka i jakiegoś klauna, grubaska. Zgadzam się z tym edytorem. Nie pamiętam, kto to wtedy powiedział, ale pamiętam, że o tym mówiłem w ciekawostkach o Androidach, tak czy siak. Szanuję nawiązanie do tych lalek, to są takie laleczki, czy to może nawet są postacie nie wiem, czy to są postacie z tego japońskiego teatru. To raczej nawiązywało 19 do takiej laleczki, mam wrażenie, chińskiej czy japońskiej. Nie podobał mi się jego design. Była to postać, która nie wzbudziła we mnie sympatii. Tak samo jak Jiro, można powiedzieć, no nie? Tylko że Jiro coś tam, jakiś miał duży wpływ na fabułę, a 19 przyszedł i umarł. 14. No to jest taki naburmuszony gość, którego charakter można porównać do taboretu w kuchni. Jeśli macie taboret w kuchni, to idźcie, zapytajcie go, jak się czuje i odpowiedź będzie dokładnie taka sama, jakiej udzieliłby wam Android 14, albo zapytajcie go o cokolwiek, Android 14 udzieli wam takiej samej odpowiedzi. Ja rozumiem, że mieliśmy w tamtym filmie 3 Androidy nowe, więc trudno byłoby rozwinąć każdego z nich. 15 w tym rankingu nie będzie ze względu na to, że był dość zabawny i pił cały czas z tej swojej piersiówki. 13 już był, już wam powiedziałem dlaczego. 14 z tej całej trójki podoba mi się najmniej ze względu na to, że twórcy, mam wrażenie, stwierdzili, że brak charakteru to będzie charakter, no nie? Mieli możliwość zrobienia z niego jakiejś fajnej postaci, nawet która miałaby 30 minut czasu antenowego, a stwierdzili, że ale będzie fajnie, jak nie damy mu nic. I to będzie ten charakter. No nie, to nie jest fajne. Babarianie... Durnie, no Gdyby nie Babarianie, to Zamasu może jeszcze by się opamiętał. Babarianie z Dragon Balla Super, czyli ta durna rasa, która się biła maczugami po głowach. 1000 lat przeżyli. I dalej się bili maczugami po głowach, tylko że teraz zamiast srać pod siebie, to srali do rzeki. Super. Zunama z Dragon Balla GT. Rozumiem i nawet bym powiedział, że doceniam aspekt humorystyczny tamtej sceny, ale nie jestem w stanie nie umieścić go w tym rankingu, biorąc pod uwagę, że był po prostu creepem, takim, który porywał kobiety. Z tego co pamiętam, to nawet to nie było tak, że on porywał i jakoś tam, wiecie, ranił, tylko one tam sobie żyły u niego. Chyba nie pomyliłem wątków, poprawcie mnie, jeśli się mylę, ale wydaje mi się, że te postacie, te kobiety, które tam były przez niego kradzone, porywane, one tam żyły potem w jakimś sobie luksusowym apartamencie, ale to nie zmienia faktu, że nie powinien się tak zachowywać i no nadal pamiętam go jako takiego przerażającego, brzydko wyglądającego creepa. Będąc w temacie GT, ojojoj, to mamy niezłe kombo, ponieważ zaczynamy tę krótką serię z Unamą, a przechodzimy dalej do Oceanus Shenrona, czyli jednego z najgorszych smoków. Gdyby się nie okazało, że Oceanus Shenron tak naprawdę był brzydalem, który nie był Princess Otto, to myślę, że nie znalazłby się w tym rankingu, ale to była postać, która miała jakieś tam interesujące techniki, w sensie dość oryginalne, miała jakąś tam ze sobą związaną historię, bo tak jak mówię, kryła się pod inną tożsamością, także miała dwie twarze, ale wiecie, jak byłem niesmaczony, kiedy się okazało, że ta Princess Otto, która wygląda w miarę estetycznie, jest też takim creepem, który się kryje za maską kobiecą. Obrzydzenie moje może nie było aż tak duże, jak w przypadku niektórych postaci, które będą dalej, ale powiedzmy, że byłem niezadowolony. Także Princess Otto, a generalnie Oceanus Shenron, postać, której raczej nie lubię. Czy Bula z Dragon Balla GT to jest postać, której nie lubię? Raczej jestem zniesmaczony tym, że jest to dziewczyna kilkunastoletnia, nawet nie pamiętam, ile ona dokładnie miała lat, ale biorąc pod uwagę jej wygląd, to raczej można stwierdzić, że była niepełnoletnia, ok? Ile miała Bula w Dragon Ball GT? Muszę to sprawdzić. 9? 9? Gdybym wiedział, to bym umieścił ją wyżej w tym rankingu. I ona już taka była galerianka? Ja pierdolę, co z tą młodzieżą? To jest postać totalnie epizodyczna, ale nie lubię gościa ze względu na to, że wywoływał we mnie jakieś takie negatywne emocje zakrawające o niepokój, jak oglądałem tę sagę. To jest robot Armii Czerwonej Wstęgi, ten piracki robot z sagi, pod sagi Generała Niebieskiego. To jest też postać, która ma najniższej rzadkości kartę w dokanie i też nie jestem fanem zazwyczaj, jak gościa widzę. Nie jestem fanem tej czaszkowo-podłużnej twarzy, głowy w zasadzie. Nie, że się go boję, ale nie rezonuje on ze mną dobrze. Także no, mogę tutaj stwierdzić autentycznie, że postaci nie lubię. Także
Nie mam na jej temat nic dobrego do powiedzenia, oprócz tego, że nawet nie wiem, co mógłbym ciekawego powiedzieć. Ma dość złożony design, są prostsze designy. O, to jest dobre, że mówię teraz o postaci, która nazywa się Meda Matcha. Tak jak mówię, postać totalnie trzecioplanowa, więc jeśli chodzi o to, czy będzie takich więcej, no myślę, że jeszcze się będą pojawiać, ale chodzi o to, powiem wam o jednej rzeczy, jakby to jest ten sam rodzaj postaci, co piracki robot Czerwonej Wstęgi, ale mam z nim związane jeszcze jedno nieprzyjemne wspomnienie. To też jest postać, która jest w Dokanie, tylko że ona jest bossem. Walczycie z nim jako przeciwnikiem. I on ma animację takiego super ataku, w której biegnie w taki szaleńczy sposób do kamery. Tak atakując jakimiś pociskami, się zbliża do kamery i zobaczcie na jego wyłupiaste oczy. To jest w pewnym sensie przerażające. To nie jest tak, że się boję tego, ale wywołuje to we mnie takie negatywne po prostu emocje. Może to jest nieświadome pociąganie za taką linkę, bo pamiętam, że jak byłem mały, kolega kiedyś mi puścił filmik, strollował mnie i tam był taki filmik straszny, gdzie był jakiś dom pusty, zaczęło się bujać krzesło i nagle wyskoczyła taka morda, która też biegła na czworaka do kamery. Ja pamiętam, że miałem przez wiele lat traumę związaną z tym i to może troszeczkę wygląda podobnie, dlatego też nie lubię tej postaci, mimo tego, że jest to postać czwartoplanowa i to w kinówce niekanonicznej. Rosie. Ta sama akcja co z Kakunsą, tylko że Rosie była bardziej irytująca, bo tak jak Kakunsa miała całkiem okej techniki, te pazury i tak dalej, tak Rosie miała to Yachaina Fist, czyli po prostu robiła i to było tyle, nie? Także mogła wydawać jakiekolwiek inne dźwięki, ale zdecydowała, że będzie wydawać takie właśnie, które zaprezentowałem. Także Rosie w tym rankingu jest wyżej. Co tu dużo mówić. Wydaje mi się, że wiecie po prostu, kto został, także Bibidi. To nie jest postać, która znalazłaby się w tym rankingu, albo na pewno nie tak wysoko, gdyby nie Dragon Ball Daima. Wiem, że Dragon Ball Daima jeszcze trwa, więc może coś jeszcze się na ten temat dowiemy, ale biorąc pod uwagę, czego się dowiedzieliśmy do tej pory, Bibidi okazał się być po prostu leszczem, który tak naprawdę nie stworzył Majin Buu, bo się okazuje, że ten wielki czarnoksiężnik, który kiedyś stworzył Majin Buu, takiego, którego nawet Frieza się boi, to tak naprawdę poszedł do jakiejś baby Marby i powiedział, a weź mi stwórz, bo ja nie umiem. Berry Blue, ona się nazywa Berry Blue, podwładna Frizy, która ma za każdym razem na twarzy ten sam złowieszczy, taki przerażający, creepy uśmieszek, który nie pasuje w ogóle do roli tej postaci, bo to nawet nie jest silna postać. Podoba mi się mimo wszystko, jedna scena mi się podobała, jak Frieza mówił, że chce się powiększyć o 5 cm, to było bodajże w Brolim, Dragon Ball Super Broly i to było sprowokowane właśnie pytaniem Berry Blue. Wie gdzie zadzwonić, żeby Friezę trochę podpytać, jednocześnie go nie denerwując, ale nie lubię tej postaci. Jest dla mnie takim... wzbudza we mnie taki... może też niepokój bym powiedział nawet. Przejdziemy teraz do dwóch postaci, które podam jedna po drugiej. To jest Dr. Raichi i Dr. Kochin. Postać z filmu ze specjala z Hachiyakiem i postać z filmu z doktorem Willow. To jest taki typ postaci, któremu się w ogóle nie kibicuje. Można trochę docenić historię, wiecie, że coś tam cufule, coś tam zemsta, coś tam nie lubię Saiyan, ale w gruncie rzeczy te postacie są takimi przebrzydłymi antagonistami, złoczyńcami, którym w ogóle się nie kibicuje, co do których w ogóle się nie ma jakiejś krzty sympatii i w moim przypadku tak właśnie jest. Nie lubię tych postaci, bo jest to typowy motyw doktorka, któremu kiedyś zrobił ktoś krzywdę, a potem on chce się zemścić na nich, a tego w Dragon Ballu jest pełno. Następna postać, być może nie pamiętacie, jeśli dobrze pamiętam nazwę, to jest Lord Yao. To jest ten świniak ze specjala z Goku Juniorem, Heroes Legacy z Dragon Balla GT. No, przebrzydły typ. Przebrzydły typ. To jest postać, co do której nie mam żadnych Okej, mógłbym powiedzieć, że na przykład lubię dziki, ale nie lubię dzików. Wchodząc do lasu, mam nadzieję, że nie spotkam dzika. Także jeśli chodzi o prawdziwe dziki z realnego świata, życzę im jak najlepiej. Nie chciałbym go spotkać i te pozytywne emocje, które byłbym w stanie wykrzesać z siebie myśląc o dziku, nie towarzyszą mi, kiedy patrzę na Lorda Yao. To był taki przebrzydły gość, który po prostu robił wszystkim źle. No jak można go lubić? Jak oni się nazywali? Nawet nie pamiętam. Ale to były te postacie z sagi fillerowej, z fejkowej Namek. Kiedy Gohan, Krillin i Bulma lecieli na Namek, zatrzymali się po drodze, ci udawali Nameczan. To były takie leszcze, że mając praktycznie ich w garści, nie udało im się dowieść planu do końca. Obrzydliwe designy i po prostu bo to była dwójka, pamiętam, że dwójka takich durni, która też marnowała czas antenowy i mój czas, kiedy pamiętam, że oglądałem Dragon Ball Z od deski do deski, także katastrofa. Nie jestem fanem tych postaci, aczkolwiek to były postacie, które były na tyle krótko, że nie tworzyły w moim mózgu takiej
że tak powiem, erozji. Wiecie o co chodzi? Są postacie, które przewijały się przez dłuższy czas i tak kropla po kropli kapało mi to gdzieś w mózgu i się drążyła takie wgłębienie się drążyło i to irytowało mnie bardziej. W przypadku tych postaci było i minęło, ale nie zapamiętałem ich dobrze. Następne postacie są postaciami bardzo, bardzo niepopularnymi, mam wrażenie, więc powiem o nich w miarę szybko. To jest Hoi, czyli ten gościu, który rozpoczął film Gniew Smoka, Atak Smoka. Generalnie film z Tapionem. No on był takim Hojem po prostu, co tu dużo mówić. Jaguar, nie dość, że występował w katastrofalnym filmie, to jeszcze był małym, grubym miliarderem, który nie miał żadnych własnych umiejętności. Najgorszy typ postaci, chociaż to też była postać, która, tak jak mówię, nie zapadła mi w pamięć aż tak bardzo, żeby wywołać we mnie jakieś pokłady negatywnych emocji. Po prostu to była postać, której nie lubiłem i to tyle. No i Donkey, który jest postacią z Dragon Balla GT. Jego widzieliśmy przez tam parę odcinków, dosłownie kilka, ale no biorąc pod uwagę to, co on robił, jak wyzyskiwał tych mieszkańców bodajże planety Olmec, nóż się w kieszeni otwierał i design też tego gościa jest dość dziwaczny. Jakieś różowe włosy. Scenarzyści Dragon Balla GT, w zasadzie ktoś, kto projektował tę postać, no sobie tutaj zaszalał i stworzył tę postać w taki sposób, żeby ona nie wzbudzała też pozytywnych emocji, kiedy się na nią patrzy. No dobrze, idziemy dalej. Karmin. Rozumiem, że Toriyama chciał zrobić tak, że to jest taki troszeczkę pocieszny złoczyńca, który ma fajnego loczka i nawet w aucie ma taką wypustkę, która musi być zrobiona dlatego, że ma wysoką fryzurę. Nie. Ja tego w ogóle nie kupuję. Jedyna pozytywna scena związana z nim to kiedy tworzył prezentację, w zasadzie przedstawiał swoją prezentację z PowerPointa i tam na początku było logo, że Karmin prezentuje i to było w miarę takie humorystyczne, ale potem jak jeszcze strzelał pod nogi pan, ja pierdolę. No, jak można być takim gnojem? No, nie lubię tej postaci, nie zasługuje on na to, żeby pojawiać się więcej w Dragon Ballu i mam nadzieję, że go więcej nie zobaczymy, a biorąc pod uwagę ostatnie rozdziały mangi Dragon Ball Super, to wydaje mi się, że już nie. Chociaż przejrzał na oczy, także alleluja. Następne miejsce, Karoni. Nie pamiętacie gościa? Okej. A jak przypomnę wam, że na Cell Games mielibyśmy tych uczniów Herkulesa, pizza, pierożki, Karoni i to był gość, który jak widać na obrazku cały czas wąchał róże, miał piękną fryzurę jak książę z bajki ze Shreka i tylko czekaliście, aż zniknie on z ekranu, no to ja miałem właśnie tak samo. Sorry, muszę przyspieszyć tempo, nagranie zbliża się niebezpiecznie szybko do godziny. Rage, to był Rage chyba Shenron, czyli ten elektryczny. Wiecie, że gościa po prostu, jakby on dla mnie jest błędem. Ta postać jest dla mnie błędem. Jak można sprawić, żeby smok, który ma jakkolwiek budzić respekt, został pokonany przez deszcz? Ja rozumiem, że one nawiązywały do żywiołów, ale on był słabszy niż żywioł, który reprezentował. Wiecie, co jest silniejsze niż Rage Shenron? Mój telefon. Jest wodoodporny. Nie no, dramat. Ta postać to jest dla mnie błąd, naprawdę. Przepraszam fanów Dragon Ball GT, ale zresztą będę jeszcze przepraszał, bo to nie jest jedyna postać z GT. Tak czy siak, Jacko, ja rozumiem, że to jest specyficzna postać, ale tak jak Aralka, nie powinno się go dodawać do Dragon Balla Super. Ja wiem, że tamto uniwersum z Jacko z Galaktycznego Patrolu to jest to samo uniwersum, bo mieliśmy tam Bulmę chociażby, czy siostry Bulmy. Jacko, jego humor to nie jest to. Nawet jak on mówi rzeczy, które mogłyby podejść pod fajny żart, czyli że tam sobie kupował coś na kosmicznym Allegro, nie, dla mnie to jest dupa wołowa, której w ogóle nie lubię na niego patrzeć. Jest to dla mnie zbędny dodatek do historii, która często robi tak, że jak mamy emocjonującą scenę albo w miarę napiętą sytuację, jak w Sadze Moro, gość tam burzy ten klimat, atmosferę, bym powiedział, taką napiętą. Dr. Mew na kolejnym miejscu i zanim zaczniecie na mnie skakać, że to fajna postać, że cufule i tak dalej, że stworzył Baby'ego i jest mądry. Okej, zgodzę się. Nie jestem mimo wszystko jakimś zapalonym fanem tego gościa, ale wiecie, co mnie tutaj najbardziej w nim boli? Jego katastrofalny design. To jest design, jakbym grał w Miecze i Sandały i kliknął guzik random. I nagle postać ma niebieską skórę, rudego wąsa, zielony strój. O kurwa, wyszedł Dr. Mew. I jeszcze okulary przeciwsłoneczne. Odraża mnie ta postać pod kątem designu. Przepraszam, ale to jest największy minus. Mimo tego to nie jest tak, że jestem fanem jakoś szczególnie tej postaci w ogóle, jeśli chodzi o jej fabułę i tak dalej. No to był dla mnie mało ekscytującym dodatkiem do historii. Goma z Dragon Ball Daima. Być może
nie powinienem go oceniać zanim seria się skończy, ale na pewno zasługuje na miejsce w tym rankingu. Mimo wszystko daję mu pewien kredyt zaufania. Być może po serii Dragon Ball Daima, jak się okaże, że Goma się okaże jednym wielkim nic, który nic nie zaprezentuje, to dałbym go w zasadzie wyżej w tym rankingu, ale póki co daję mu pewien kredyt zaufania, oceniam go na podstawie tych odcinków, które widzieliśmy i jest takim irytującym pilafem, ale Pilafa w tym rankingu nie widzieliście ze względu na to, że ja Pilafa lubię. Spoiler, Pilafa w tym rankingu nie będzie. Pilafa lubię, nie lubiłem go na początku, ale w pewnym momencie można powiedzieć, że trochę do niego dorosłem, albo zaczął rezonować ze mną bardziej jego humor. Uważam, że Pilaf w Dragon Ballu Super przeszedł pewien renesans, bo stał się postacią taką niby coś tam knującą, ale mimo wszystko pomocniczą i się wykazywał, podczas kiedy Goma nie ma humoru, nie wykazuje się i bardzo źle wypełnia rolę jakby głównego złego w tej serii. Nie kupuję tego w ogóle. To jest ten właśnie motyw, że największy król jest jakimś malutkim knypkiem, co Toriyama uwielbiał robić, no ale jak widzicie po moim rankingu Zeno i Goma teraz nie jest to coś, czego jestem fanem. Ribrianne na miejscu 24. Być może jest to dla Was zbyt nisko, ponieważ myśleliście, że będzie wyżej, ale uwierzcie mi, że Ribrianne jest postacią, która irytowała niemiłosiernie, ale na końcu pamiętam, jak drugi Wszechświat był wymazywany, to zaimponowała mi, zresztą razem z innymi uczestnikami turnieju, tym pozytywnym nastawieniem, uśmiechem na sam koniec, no nie? Ja wiem, że to było w anime, ale biorę tutaj pod uwagę właśnie anime. Może tutaj jest sytuacja podobna co z Pan z GT, może co z Kale, może też co z Herkulesem, czyli na początku irytowali, ale potem jak wiesz czego się spodziewać, to bardziej doceniasz ten humor, bo wiesz, że w pewnym momencie ta postać po prostu zniknie, no nie? Więc to nie jest tak, że boisz się, że zostanie do samego końca. Ribrianne oczywiście była katastrofalnie irytująca w momencie, w którym się ją oglądało, ale tak jak mówię, nie nagrywam tego w 2018, nagrywam to w 2025, a dzisiaj ta rana po Ribrianne troszeczkę się zasklepiła. Dwie postacie, które są bardzo do siebie podobne, czyli Tagoma i Sorbet. Tagoma ma chyba jeden z najgorszych designów w ogóle w Dragon Ballu. To jest szablon na postać dopiero. Na niego powinno się dopiero nakładać cechy. To jest jak Spoic z Dragon Balla AF, Yang Jiego, czyli postać, która jest manekinem bez żadnych cech. Tagoma to jest... Jiren przy Tagomie jest piękny, a Sorbet jest troszeczkę bardziej skomplikowany, ale jest głupi i jest irytującym knypkiem, który... A dużo w tym rankingu jest irytujących knypków, także on akurat się idealnie wpisuje w te kategorie i tak naprawdę też nic nie zrobił. W sensie postrzelił Goku z pistoleciku, ale to nie jest tak, że ja go będę za to lubił, także no... Trudno, przepraszam. Jakbyś postrzelił może Freezę, to bym Cię wtedy bardziej lubił. Ostatnio widziałem na grupie dyskusję, że Megasi i Botamo, kto ma lepszy design? Na grupie facebookowej Zakola Dacha. Zachęcam Was do dołączenia i zachęcam Was też do zostawienia suba, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Moim zdaniem designy Megasów z Dragon Balla Daima i Botamo są równie złe. A Botamo jest dodatkowo postacią, która jest autentycznie nudna, arcynudna. Jedyny plus, jaki jestem w stanie sobie... Dwa plusy, ale bardzo delikatne, bo to nie jest tak, że to wpływa jakoś szczególnie na odbiór tej postaci. Nawiązuje do Kubusia Puchatka, ale moim zdaniem to też jest duży minus, bo beszta Kubusia Puchatka. I teraz myśląc o Kubusiu Puchatku, myślę też o Botamo, a nie chcę tak mieć, bo jest to wspaniała książka Kubuś Puchatek i Chatka Puchatka. To są wspaniałe książki, ćwiczenia dla tygrysiej sylwetki, ćwicz z Kubusiem Puchatkiem, kurwa, to jest część mojego dzieciństwa i Botamo mi to zniszczył. I drugi plus to to, że był delikatny aspekt humorystyczny, kiedy był Bota Magetta i Botamo siedział na ramieniach Magetty, zasłaniając mu uszy. Katastrofa. Jak można było zaprojektować taką postać? No naprawdę, nie wiem co myślał Toriyama projektując Botamo. Postać, która chyba muszę się troszeczkę zmniejszyć, żebyście ją dobrze widzieli, bo jestem tak w rogu tego rankingu, także się zmniejszę. On się nazywał Nok. To jest postać, którą mieliśmy dosłownie przez chwilę, ale irytował mnie niemiłosiernie przez te parę chwil, kiedy go widzieliśmy. To był ten gość, który szczekał do Vegety przy 28. Tenkaichi Budokai, podszedł mu do ucha i mówił: co kurwa, stary dziadku, boisz się, zaraz dostaniesz, zaraz ci pokażę, gdzie raki zimują. I Vegeta na szczęście pokazał mu, gdzie te raki zimują i to nie było miejsce, o którym myślał Nok. No ale to pokazuje, jak jedna scena może wzbudzić antypatię do postaci. To jest to pierwsze wrażenie. Pierwsze wrażenie jest bardzo ważne. I często jest tak, że pierwsze wrażenie decyduje o tym, jak potem patrzymy na daną postać. Oczywiście im dłużej postać się pojawia, tym więcej ma okazji do tego, żeby zrekompensować nam złe pierwsze wrażenie. Myślę tutaj na przykład o Kale, czy o Pan z GT, czy o Ribrianne. Ale w przypadku Noka
To było tak, że on w pierwszym momencie spadł na samo dno i zniknął. I zostałem z tą oceną jakby na resztę swojego życia. Mimo wszystko nie będę tutaj udawał, że to jest jakaś wielka antypatia, w sensie, że nienawiść, po prostu gość jest idiotą i to tyle. Zdecydowanie bardziej nie lubię Hachiyaka. Znaczy, zdecydowanie bardziej. Po prostu bardziej nie lubię Hachiyaka, ponieważ jest to dla mnie nudna, bez kształtu, bez twarzy postać, która jest jednym z wielu w Dragon Ballu niestety przeciwników, którzy nie wzbudzają we mnie jakichkolwiek pozytywnych emocji. Hachiyak jest dla mnie uosobieniem nudy. Uosobienie nudy, naprawdę. Ja pamiętam, jest Dr. Raichi, Cufule, Zemsta, zniszcz mnie wszystkich Saiyan. Okej, super. Hachiyak. Okej. Plus jeszcze fakt, że potem zostało to zanimowane jeszcze raz i mieliśmy tę nową kreskę, kurwa, Yamaburo. Okej. Widzicie, że dopiero tutaj zaczyna się we mnie budzić jakiś taki demon, wiecie o co chodzi, no nie? Do tej pory rozmawialiśmy o postaciach takich, no raczej średnie, ale teraz się zaczyna. Okej, Sharpener to jest postać, która mega irytowała i tak jak zrobiła złe wrażenie, tak muszę przyznać, że potem tam gościu z tego co pamiętam podnosił rękę do Genkidamy, także trochę jest usprawiedliwiony, ale te negatywne emocje biorąc pod uwagę początek tej historii, kiedy był tym fajfusem z klasy Gohana, który mówił: Gohan, co kurwa, leszczu, chodź się ponapierdalamy po szkole, świeżaku. Mnie to tak irytowało, ostatnio wam o tym mówiłem, właśnie w rankingu top 70 bodajże. Kiedy postać jest silna, ale nie pokazuje tej siły, bo coś. Co by zaszkodziło, żeby Gohan walnął tego Sharpnera w pysk? Nic by nie zaszkodziło! I Sharpner szczekał i szczekał i szczekał. Podobna sytuacja co z Betą 1, czyli postacią z mangi Dragon Ball Super, z tej sagi prequelowej, Super Hero. W ogóle mnie gość nie kupił. To jest podobny typ postaci co Sharpner, tylko że dodatkowo okazał się być takim cringe'owym gościem, że tak powiem, żenującym typkiem, który chciał być fajny, ale mu nie wyszło. Ten sam typ postaci, także tutaj dużo się nie będę wypowiadał. Idziemy dalej, wracamy do Dragon Balla GT! Dawno nie było. Lud! Design tej postaci to jest dla mnie katastrofa. Wygląda jak jakiś bobas. To ma budzić respekt. Bóg zniszczenia lud, który przyjmował opłaty, ofiary od ludzi i wyglądał jak lalka, jak bobas. Tak, trzeba było go walnąć od środka i od zewnątrz, bo on pochłonął pan, no nie? Jedyny plus związany z tą postacią jest taki, że dał inspirację Toyotaro, żeby ten zaprojektował Mosko. To był lud zrobiony dobrze, pod kątem designu, bo fabuła się... O, nie będę mówił co. Van Zandt. Pamiętacie tę postać z pamięci? Nie pokazałem wam jej jeszcze. Jak myślicie, kim jest Van Zandt? Van Zandt to jest ten typ, który postrzelił pieska. No to za sam ten fakt ląduje wysoko. Pamiętam, że targały mną naprawdę mocne emocje, kiedy oglądałem Dragon Ball Z. Wtedy po raz pierwszy świadomie, jak byłem w Sadze Buu i ten piesek, co wam będę mówił. No gość za taką akcję nie może być wysoko. Dostałem alert RCB, że będzie gołoleć. Gdzie mam lecieć na Golasa? Skoro tak napisali, no to chyba nie mam wyboru. Tylko muszę dokończyć najpierw ranking. Skopiowany Vegeta. Katastrofa totalna. Pod kątem fabuły dramat. Pod kątem designu jeszcze większy dramat. Kurwa, fioletowa galareta, która wygląda dokładnie tak samo jak Vegeta. Zremowałem. Ma fioletowe włosy, ale kiedy włącza Blue, to ma już niebieskie włosy, mimo tego, że w bazowej formie nie miała czarnych. Trzymajcie mnie. Trzymajcie mnie. Ta saga skopiowanego Vegety to jest... To może nie będę mówił o sadze, bo tam był jeden moment, który mi się podobał. Był jeden moment, który nawet chciałem wrzucić do jakiejś topki momentów z Dragon Balla Super, ale chyba wyrosłem z tego. Tak czy siak, skopiowany Vegeta... Fabularna katastrofa. Niedawno na fanpage'u akcji charytatywnej, którą wspieram od lat i w której też w tym roku uczestniczę i będę uczestniczył, Pomaganie za jechanie, zostali ogłoszeni bohaterzy tegorocznej akcji. A dlaczego mówię o akcji rowerowej? Ze względu na to, że... dopowiedzcie sobie sami. Mógłbym zacytować Krillana z napisów polskich, ale boję się, że YouTube nie będzie fanem tej decyzji. Także dopowiedzcie sobie resztę, a ja sobie po prostu przejdę dalej. No, Ro! Kaioshin 9 Wszechświata. Gość był paskudny, to jest idealne słowo, żeby go opisać. Paskudny, nie wiem jak on się stał Kaioshinem, naprawdę musieli mieć tam deficyt glindów w 9 Wszechświecie, skoro typ stał się Kaioshinem. Jak się cieszyłem, jak się okazało, że 9 Wszechświat to jest pierwszy, który odpadł z turnieju mocy. O, jak się cieszyłem, bo nie musiałem słuchać tego szczekania, chociaż no byłem już bardzo zmęczony szczekaniem tego gościa, zwłaszcza po tym jak mieliśmy to Zeno Expo z 9 Wszechświatem i jeszcze mieliśmy potem Sidre i Ro, którzy chcieli zwerbować Freezę. Nie, to jest postać, której już autentycznie nie lubię. Mogę powiedzieć, że mówimy teraz już o postaciach, których nie lubię. Dobra? Do tej pory mogliśmy mieć takie coś tam, ale teraz już mówię o postaciach, których autentycznie nie lubię. I
Prawie udało mu się wejść do 10. Można powiedzieć, że wszedłby do 10, gdybym się tak nie rozdrabniał, ale menda społeczna, moszna owłosiona, gnój, totalny Babidi. Dlaczego nie wszedł do 10? Myślę, że to ze względu na to, że, tak jak mówię, troszeczkę się rozdrobniłem w tej 10 pierwszej. O Babidim mówiłem wielokrotnie. Doskonale wiecie, co na jego temat sądzę. Totalnie irytująca postać, obrzydliwy design, wygląda jak niedogolona moszna. Nie będę mówił pozytywnych rzeczy. Nawet bym powiedział, że w niektórych momentach aktor głosowy brzmiał tak zabawnie, że tak się krzyczał w zabawny sposób. O, Majin Buu! Majin Buu! No, ale w większości przypadków to jakby nie budziło we mnie pozytywnych emocji, także doszukiwanie się plusów na siłę. Babidi mimo wszystko poza pierwszą 10, ale myślę, że można byłoby go wyrzucić, gdybym się tak nie rozdrabniał. Zaraz zobaczycie, o co mi chodzi. Tak czy siak, 10 otwiera nielubiana przeze mnie postać, Barry Khan. Gość jest najgorszym typem człowieka, absolutnie nienawidzony przeze mnie typ człowieka, czyli gwiazdeczka, który jak ktoś nie pozna w sklepie albo w jakimś miejscu publicznym, to ona mówi: nie wiesz, kim jestem? Zdajesz sobie sprawę z tego, z kim rozmawiasz? Barry Khan był w Dragon Ballu Z, miał jedną zabawną, w zasadzie to nie jedną zabawną scenę, on miał tylko Buu, który przybrał jego twarz. To była scena Buu zabawna, nie Barry'ego Khana. No ale potem ten filler w Dragon Ballu Super sprawił, że gościa, nie chcę używać słowa nienawiść, bo to jest bardzo negatywne słowo, ale bardzo mi podpadł. I tak jak mówię, ten typ postaci jest totalnie paskudny, nie cierpię. Postać z Dragon Balla Super, moi drodzy, i to nie postać antagonistyczna, można byłoby powiedzieć. Na pewno nie złoczyńca. Okej, umówmy się, że może antagonista w pewnym sensie, chociaż nie nazwałbym go antagonistą. Nie będę już trzymał was w niepewności. Bóg zniszczenia czwartego świata. Moskwa był trzeciego. Kurwa, no i ja Znowu to jest to samo, o czym już wiecie. Mi się mylą te dwa wszechświaty. Czwarty wszechświat, czyli wszechświat, w którym mieliśmy jakieś tam dziwaczne postacie. Dobra. Czyli Bóg zniszczenia czwartego wszechświata, Kitela. To jest podobna postać co z Ribrianne, że bardzo irytowała przez cały turniej mocy. Tyle, że Ribrianne na końcu zakończyła z takim tendencją wznoszącą, wiecie? Podczas kiedy Kitela nie zakończył z żadną tendencją wznoszącą. Kitela był irytujący od samego początku do samego końca. Nie znoszę tej postaci. Jest dla mnie, nie dość, że wygląda okropnie, bo jest to totalnie leniwy design. Jednokolorowa mysz, która nie ma żadnych cech szczególnych, oprócz tego, że ma jeden ząb i duże uszy. No super, świetnie. Postać zaprojektowana przez Toriyamę. Już ostatnio wiele razy wspominam o tym, co sądzę o tych designach bogów zniszczenia zaprojektowanych przez Toriyamę. Ale ten paskudny charakter, nie pasuje mi w ogóle ta postać jako bóg zniszczenia. Powinien być... W ogóle go nie powinno być. Od tego zacznijmy. No i teraz powiem wam o postaciach... Troszeczkę zrobię skok, dobrze? Bo miejsce 10 widzieliście, 9, 8, 7 i miejsce 3 wam pokażę, dobra? Miejsce 8, miejsce 7 i miejsce 3, czyli Ikoze, Ikasa i Izuru. Mama to chyba Izuru. Ikasa to jest chyba blondyn, a Ikoze to jest chyba ten brunet. To są postacie z Majin Buu Sagi. Oni walczyli z Gotenem i Trunksem na Tenkaichi Budokai w tej dywizji młodzików, a ta baba to była jedna z najbardziej irytujących postaci w historii Dragon Balla i też ze względu na jej wygląd. Nie będę tutaj ukrywał tego, że to była po prostu gruba baba z rudą plerezą, z wielkimi kolczorami, siedziała obok Bulmy i się tam darła do tych kurwa synków, których fryzury już same w sobie są irytujące. To nie są postacie, które przewijały się długo. To nie są postacie, które były ważne dla fabuły tak naprawdę. Ale to były postacie, które tak źle wykorzystały swój czas antenowy, że nie jestem w stanie czegokolwiek dobrego powiedzieć na ich temat. To nie było nawet zabawne. Wściekające. W sensie ja się wściekałem. Irytujące do granic możliwości. Dlaczego mama jest wyżej? No bo to błędy rodzicielki sprawiły, że synowie są tacy, jacy są. Także nie mogę synów stawiać tak blisko jak matki, skoro to matka dorosła i nadal jest durna. Syn może jeszcze z tego wyrośnie, ale to jest ten sam worek. No i teraz zrobię kolejny raz to samo, co zrobiłem przed chwilą, czyli 3 postacie naraz. Dlatego, że są to praktycznie identyczne postacie, ale nie cierpię ich totalnie ze względu na to. Łączą najgorsze cechy
przeciwników Dragon Ballowych, jeśli chodzi o design, w ogóle o postaci Dragon Ballowych. Pierwszą z nich jest Abokado, a dalej mamy Abo i Kado. Bo nadal nie pamiętam, który to który. Chyba Abo to jest ten niebieski, a Kado to jest ten czerwony. Abokado, ta fuzja ma troszeczkę więcej szczegółów, ale jak patrzę na te abominacje, jak patrzę na te tragedie, Abo i Kado, co to kurwa jest? Ten specjal, chociażby ze względu na te dwie postacie, nie powinien nigdy powstać. Naprawdę. Już wolałbym, żebyśmy nie poznali Tarbla, żeby został on wspomniany tylko w Battle of Gods, żebyśmy nie wiedzieli, jak Tarbell wygląda. Dajcie mi kartkę papieru, tępy ołówek, 30 sekund, narysuję wam lepszego Villaina. Mimo wszystko, oni wylądowali tak wysoko ze względu na swój katastrofalny design, który aż mnie wścieka, jak na niego patrzę. Bo myślę sobie, czym ten specjal mógłby być, jak specjal mógłby być lepszy, gdyby ta dwójka wyglądała kurwa odrobinę lepiej. Ale mimo wszystko charakter to też jest coś, co biorę pod uwagę, jeśli chodzi o ranking. I na miejscu drugim znajduje się ktoś, kto łączy katastrofalny design. Nie design tak prosty, banalny jak Abo i Kado, ale koszmarny design i koszmarny charakter Chilled. Bo wiecie, dlaczego tak koszmarny design? Przecież on bardzo przypomina Freezę. No, oprócz tego, że jest małym knypkiem, którego zbroja, można tak powiedzieć, wygląda jakby nosił kurwa szelki. Takie ogrodniczki, jak mały przedszkolak. Chilled dla mnie to jest pierwsza forma Freezy, gdyby ją totalnie zniszczyć, gdyby zabrać jej wszystko, co jest w niej dobre i gdyby zrobić z niej taką karykaturę samej siebie. Plus ta postać też jakby oddziałowuje na mnie w taki sposób, że ja mówię, nie chcę aż tak bardzo gadać o tych postaciach, bo ja czuję, że we mnie się buzują negatywne emocje, a ja nie chcę mieć dzisiaj negatywnych emocji, także zakończmy po prostu na tym, że będzie to Chilled. Miejsce pierwsze. Wydaje mi się, że część z was, która mnie zna, wie, kto będzie na miejscu pierwszym, ponieważ o tej postaci mówiłem, także nie będę was trzymał dłużej w niepewności. Największy creep w historii Dragon Balla, postać, przy której autentycznie czułem największe obrzydzenie, Doltaki. Ten gość nie ma ani jednej zalety. Nie ma ani jednej zalety. Nie jestem w stanie wymienić ani jednego plusa związanego z tą postacią. Naprawdę. Nie wymyślam teraz, nie podkoloryzowuję. Ma design, który... Wiecie, co on robił? Co on robił? On nie... W jakiej on był sadze? Jak on wygląda? Co on robił? Przecież on był... To jest naprawdę, jeśli uważacie, że jest gorsza postać w historii Dragon Balla niż Doltaki, słucham. Biorę po 200 zł od każdego z was i słucham, kurwa. Kto jest gorszą postacią niż Doltaki? Przecież to jest obiektywnie numer 1 najgorsza postać w historii Dragon Balla. Nie ma nawet jakiejś krzty we mnie chęci zaśmiania się, że ale to było humorystyczne. Nie! To było obrzydliwe, to było obleśne, okropne, nie chcę na to patrzeć, zabierzcie to z moich oczu, kurwa! Zabieram wam to ze swoich oczu, z moich oczu, kończę ten ranking. Przykro mi, że te postacie typu Bojack, Broly z Dragon Balla Z, Dr. Giro znalazły się na tym samym obrazku co Doltaki, ale to nie jest tak, że wszystkie z tych postaci nie lubię. Tłumaczyłem wam to na początku, ok? Mniej więcej od miejsca Hachiyaka zaczyna się taka ostra już antypatia, tak bym powiedział. Reszta to jest irytacja, jakieś takie minusy, które mógłbym wymienić, ale od Hachiyaka zaczyna się taka antypatia, ok? Także tak to wygląda. Dajcie znać, co sądzicie. Może się uda nagrać reakcję na top 70 nielubionych postaci, jeśli będą ciekawe komentarze, ale pamiętajcie, że to jest tylko opinia jednego gościa w internecie, który sobie gada o chińskich bajkach. Dobra? Zostawcie suba, żeby niczego nie przegapić. Dzięki za oglądanie. Like, jeśli się podobało. I to tyle. Dziana.